Dzień dobry Państwu, jest niedziela 14 kwietnia, Caracas, Wenezuela, zapraszamy. Jest ze mną znowu Tomek, z którym jedziemy spróbować mariscos, czyli owoców morza w La Guaira. La Guaira, tak? No nie, trochę lepsze miejsce. Nad morzem. Nad morzem. No i za tydzień mamy Wielkanoc, czyli praktycznie parę dni będzie wolnych zupełnie. Ale co ogłosił prezydent Maduro, że co będzie wprowadzone w poniedziałek? Po prostu szlak człowieka może trafić. Wczoraj, w sobotę ogłosił, że przez cały przyszły tydzień, że od poniedziałku do przyszłego piątku jest wolny od pracy. I jestem naprawdę wkurzony, bo miałem zaplanowane, chciałem kilka rzeczy właściwie nie chciałem, muszę kilka rzeczy zrobić przed Wielkanocą i okazuje się, że nie zrobię ich, bo teoretycznie od jutra wszystko jest zamknięte. Mam nadzieję, że nie wszyscy prywaciarze, nie wszyscy właściciele prywatnych biznesów będą się stosować do tego dekretu prezydenckiego. Niektórzy otworzą swoje biznesy, co już się zdarzało, bo niektórzy po prostu twierdzą, to nie mój prezydent, w związku z tym nie będę się go słuchał i ja będę pracował. To wszystko jest porąbane, bo Maduro przez cały zeszły tydzień wraz ze swoimi ministrami jeździł po kraju i namawiał, żeby produkować. Mówił zgodnie z prawdą, czasami się zdarza im, że powiedzą coś prawdziwego, że aparat produkcyjny w tym kraju stanął, że nic się nie produkuje, wszystko trzeba importować. Więc jeździł, zachęcał przedsiębiorców, wieźcie Wenezuelę, inwestujcie, produkujcie, żebyśmy tutaj produkowali. Przez tydzień jeździ, zachęca do produkowania, a potem robi niespodziewane tygodniowe wakacje, wiedząc, że w marcu z powodu nieustannych kłopotów z prądem, z wodą i z karnawałem było tylko 5 dni pracujących. Wszystkie dni pozostałe były wolne od pracy ze względu I szkoła to samo, prawda? I szkoła to samo. Z jednej strony fajnie, patrząc takim okiem turysty, czy tam okiem cudzoziemca, w kraj wiecznych wakacji. Brzmi bardzo dobrze, ale mój kolega Marwan, który ma sklep i żyje z tego sklepu, jeżeli w ciągu miesiąca tylko przez 5 dni może ten sklep otworzyć, to nic nie zarobił w ciągu miesiąca. Po prawej stronie będziemy mieć są takie wielkie słupy gigantyczne, stojące. To jest jedna z 1000 rewolucyjnych inwestycji, które zostały rozpoczęte, zostały wydane miliony dolarów, ale nigdy to nie zostało skonkretyzowane. To miał być wiadukt łączący tą autostradę, którą teraz jedziemy, czyli tą, która jedzie na lotnisko. Wiadukt, który miał łączyć tą autostradę z obwodnicą Caracas, z Cotomil. Wybudowali tylko kilka słupów i się zatrzymało, a wydali na to jakieś gigantyczne pieniądze. Cały budżet został skonsumowany. A zresztą jeszcze taka anegdotka związana z tym wiaduktem, którym w tej chwili jedziemy. Jak pierwszy raz przyjechałem w 2006 roku do Wenezueli, to wtedy trzeba było jechać z lotniska przez taką starą drogą tam po tych slumsach u góry. Było to bardzo niebezpieczne. Bardzo często były napady właśnie na ludzi jadących i na lotnisko. A trzeba było tamtędy jechać, ponieważ ten wiadukt, w którym w tej chwili jedziemy, się zawalił. Nie był konserwowany, w związku z tym się zawalił. No i póki nie został odbudowany, to był wielki objazd i droga na lotnisko czasami 3 godziny trwała. 3 albo i więcej. Jedziemy na wybrzeże Wenezueli, tutaj niedaleko Caracas, więc mamy chwilę i zapytam Tomka o parę rzeczy. Chciałem Cię zapytać o broń. Posiadanie broni od jakiegoś czasu jest nielegalne, prawda? Posiadanie broni jest nielegalne. Nie można właściwie, w teorii nie można uzyskać, nie wydaje się już pozwolenia na broń. W praktyce wielu moich znajomych tam dzięki znajomościom sobie takie pozwolenia załatwiło, a poza tym cała masa ludzi jest, która mimo, że nie mają pozwolenia, to jeżdżą uzbrojeni, więc to społeczeństwo jest dość uzbrojone, nie zawsze potrafi z tej broni korzystać, ale niektórzy po prostu lepiej czują, jak mają pistolet ze sobą. Tak, ja tutaj dodam, że ten budynek Mission Vivienda, który Wam pokazywałem, Edificio de Chavez, czyli po prostu wybudowany przez Chaveza dla ludzi biedniejszych, powiedzmy, ale raczej popierających czawistów,
Jak byłem tam w sklepiku i robiłem zakupy, to właściciel tego sklepiku powiedział mi, tutaj w budynku wszyscy jesteśmy uzbrojeni, wszyscy mamy broń. Ja mówię, ale słyszałem, że tu niebezpiecznie jest w tych budynkach. A on mówi, nie, mnie porwali tylko raz. Że... A propos broni, ja mam fajną historyjkę taką. Kiedyś po weekendzie, byłem w czasie weekendu nurkować, po weekendzie wracam i jadę do myjni samochodowej. Czasami ten samochód jednak myję. Jestem w myjni, przygotowuję samochód do oddania, wybieram te wszystkie rzeczy, otwieram te wszystkie schowki i zaglądam tutaj w ten schowek przed tobą. Tak, otworzyłem, tylko teraz zamknąłem, przestraszony. Potem jeszcze raz zaglądam, a tam w środku pistolet. Nie mój oczywiście, bo ja nie posiadam broni. Tak delikatnie go wyjąłem, wsadziłem razem z tymi, do tej torby z tymi rzeczami, oddałem ten i potem zacząłem się głowić. No cholera, skąd się wziął pistolet w moim samochodzie? No i tak zaczynam myśleć, kogo ja ostatnio wiozłem. Większy ma pierwszeństwo z reguły. No, wystawił rękę. Machnął. Kogo ja ostatnio wiozłem? No i tak zaczynam dzwonić po znajomych, którzy ostatnio ze mną jechali. Dzwonię do jednego, mówię, słuchaj, czy ty zostawiłeś pistolet u mnie? Pistolet? Ja? No nie ma mowy. Drogą dedukcji w końcu dzwonię do znajomego Carlosa. Mówię, Carlos, czy to ty zostawiłeś u mnie pistolet w schowku? A Carlos na to u ciebie został! No na szczęście, ja już się tak głowię od kilku dni, gdzie ja go zostawiłem. Boże kochany, jak się cieszę. A ja mówię, no słuchaj, no bardzo ci dziękuję za to, że zostawiłeś. No bo tak szczerze mówiąc, gdyby mnie zatrzymała policja na takiej Alcabali, zawsze jak zatrzymują, jedno z pierwszych pytań, czy jesteś uzbrojony. I jeżeli powiesz, że jesteś nieuzbrojony i znajdą w twoim samochodzie broń, na którą nie masz pozwolenia, są mega kłopoty. Carlos jest byłym policjantem, więc ma pewnie jakieś kontakty, no ale i tak to było takie niefajne. Minęliśmy lotnisko i w tej chwili wjeżdżamy do Catia La Mar, która kiedyś była takim kurortem. Tutaj kilka bardzo takich fajnych hoteli było, do tej pory nadal istnieją, ale troszkę jak większość miast wenezuelskich trochę podupadło to. A tam coś chyba budowali i zaczęli, ale nie skończyli. Nie, to jest, słuchaj, to co bijamy, to jest rozbity, zniszczony, to był magazyn, już teraz nie pamiętam, albo Pepsi, o jest jeszcze logo, o to co widzimy tu, gdzie jest Pepsi. No faktycznie. I to był magazyn Pepsi i któregoś dnia pan Maduro stwierdził, wysłał tu policję, żeby zajęła to i oskarżył Pepsi, że spekuluje cukrem. Stwierdzili, że mają za duże zapasy cukru. Co wiadomo, jak produkuje się słodkie napoje, to trzeba mieć generalnie. Raczej lepiej mieć zapasy cukru. I w takim kraju jak Wenezuela, gdzie od czasu do czasu czegoś brakuje, to jakbym był szefem takiego Pepsi, dyrektem, jakimś menadżerem, to też bym raczej duże te zapasy zrobił, bo to nigdy nic nie wiadomo. No ale skonfiskowali im ten cukier, a potem gdy Pepsi zaczęło zwalniać pracowników, się zrobił wielki kolejny dramat, jak to możliwe, że Pepsi zwalnia pracowników. W ramach oszczędności i problemów z prądem widzimy palące się latarnie. To jest też dla mnie jedna z wielkich zagadek tego kraju. Wiele z tych latarni pali się w ciągu dnia, a w nocy są wyłączone. Myślę, że to błąd w oprogramowaniu. Prawdopodobnie. Tam widzimy samochód, który coś przywozi. Takie ciekawe obrazki z Wenezueli. Bolivar. To jest kraj tajemnica, co? Kraj zagadka. Kraj zagadka. No, różne są definicje. Ja już słyszałem właśnie, że to kraj zagadka, kraj zmarnowanych możliwości. To też jest niewątpliwie. Prawda, tutaj jest naprawdę potencjał w tym kraju jest gigantyczny, ale całkowicie niewykorzystany niestety. Ten nowoczesny budynek w tym takim generalnie rozbitym mieście z dziurami, naraz coś takiego wybudowano i to jest terminal autobusowy. To jest dla mnie dość duża zagadka. Dlaczego tak wielki w tak niewielkim miasteczku? To są takie inwestycje w stylu właśnie socjalistycznym, trochę jak w Polsce, czy tam w PRL-u kiedyś, że zaplanowali, postawili, nie wiadomo po co. Czasami się udaje to jakoś przetworzyć. Na przykład w Czeroni wybudowali taki mega wypasiony
duży bardzo terminal. Jak go wybudowali, to jednak stwierdzili, że to jednak dużo za dużo jest. No i zmieścili tam przychodnie w tym terminalu, więc to zawsze można do czegoś recyklować, jakąś taką inwestycję czasami, ale nie zawsze. Mi się wydaje, że takie duże to budują po to, żeby ta inwestycja jak najwięcej była warta, prawda? Żeby tych pieniędzy wydać jak najwięcej, tak? I przy okazji nakraść jak najwięcej. Co to jest? No ten taki niby zamek średniowieczny to jest nieudana inwestycja takiego szalonego Portugalczyka, który postanowił wbudować luksusowy hotel tutaj na Wybrzeżu. No ale nie udało się, bo to sam budował, w związku z tym to się to zaczęło w którymś momencie obsuwać, jakieś tam miał kłopoty konstrukcyjne i w końcu zabrakło mu pieniędzy i zostawił tą inwestycję. W tej chwili żyją tam bezdomni w tym zamku, ale w ogóle po prawej stronie pokaż jest mega elektrownia, więc budowanie luksusowego hotelu w ogóle tuż przy elektrowni spalinowej jest ciekawym pomysłem. Tak, pomysłem, który jest jakby z założenia dość skazanym na niepowodzenie. A ta elektrownia coś tam działa? No więc elektrownia Takoa jest właśnie przykładem na to, dlaczego Wenezuela ma problemy z prądem i dlaczego no nie można wierzyć w te tłumaczenia rządu Maduro, że to te kłopoty z prądem to wynik bombardowania elektromagnetycznego, wirusów, strzałów snajperskich, kryminalnego podpalenia, czy też leniwców, które weszły w transformatory. Ta elektrownia od kilku lat nie działa. Wiem o tym bardzo dobrze, bo jeden z inżynierów pracujących tam był moim kursantem na kursie nurkowania, więc opowiadał mi o tym, co się tam dzieje. Generalnie nic się nie dzieje. Oni przychodzą do pracy i patrzą na siebie i nic się nie dzieje. Od kilku lat już nie... Jest. Widziałeś? Kurde, co za debil. No blisko było. No blisko było. Od kilku lat to nie generuje żadnego prądu. Jest zepsute właściwie wszystko, łącznie ze zbiornikami z paliwem. Paliwo, które oni tam mają, żeby jakieś tam systemy utrzymywać mimo wszystko, coś tam, żeby pracowało co jakiś czas, paliwo biorą z takiego mini tankowca, który jest zacumowany na wprost, bo te duże zbiorniki, które są obok, wszystkie są przerdzewiałe, zepsute ale to jest taka elektrownia, która jeszcze pamięta czasy chyba sprzed Chaveza, nie? To są elektrownia, która rzeczywiście pamięta czas sprzed Chaveza i zresztą ta elektrownia ma taki w swojej historii epizod dość tragiczny. Tu kiedyś dwa wybuchy były i zginęło bardzo wiele osób tutaj właśnie w tej elektrowni. Wtedy przy okazji tych wybuchów, które też były spowodowane jakimiś tam ludzkimi błędami. Przed chwilą zatrzymała nas Alcabala, czyli no po prostu taki posterunek na drodze policji. To jest coś, czy to wojsko było? To była Gwardia Narodowa akurat. Gwardia Narodowa. To jest coś, czego ja za dobrze nie pokazuję, no bo ciężko to filmować. O, tam jest też zbiornik na paliwo, inflammable, czyli łatwopalne, nie? No i to jest coś, czego nie mogę pokazać i zapytałem Tomka, czy oni szukają koksu, jakichś narkotyków i tak dalej. I ty powiedziałeś, że... Nie, tacy zwykle nie szukają. Myślę, że jakby coś znaleźli, oczywiście byłaby afera i by pewnie próbowali pieniądze wyciągnąć albo może nawet aresztować. Ale oni generalnie szukają tego, co się tutaj mówi mercancía, czyli jakiekolwiek towary w ilości większej niż na własny użytek. Czyli mięso na przykład. Mięso, cokolwiek, na to wszystko trzeba mieć rachunek, jeżeli się przewozi. W ogóle generalnie tutaj na przewożenie czegokolwiek w samochodzie, jeżeli chcesz się przeprowadzić własnym samochodem, wozisz swoje rzeczy, nie? Wozisz, nie wiem, meble, ubrania, masz cały samochód wyładowany rzeczami, to na to musisz też uzyskać pozwolenie, się nazywa to permiso de mudanza, wydaje ci to merostwo i jak cię zatrzyma wtedy policja, to pokazujesz, przeprowadzam się, zobaczcie, to jest papier, zaświadczenie, że się przeprowadzam, mam prawo swoje rzeczy przewozić. Masakra. Więc trzeba mieć papierek na wszystko, albo mieć pieniądze na to, żeby zapłacić za brak papierka. Jak gorsze drogi niż w Wenezueli? Chociaż tragedii nie ma, no. Ukraina poza główną trasą Odessa, Kijów,
to zależy gdzie. No tutaj bywają takie drogi, gdzie jeżeli nie masz napędu na 4 koła, to w ogóle zapomnij, ale nawet napędem 4 koła, zwłaszcza w czasie, w porze deszczowej, może być bardzo trudno, bo po prostu błoto, kolejny. Zdarzyło mi się już, że jechałem 50 km, 5 godzin mi to zajęło, przejechanie 50 km. A co to jest tam u góry, ten rurociąg taki jakby? Tu jest cała masa takich jakichś pozostałości po czymś, do końca nikt nie wie, ale tędy przechodzą rury, niektóre z rur, które zaopatrują Caracas w wodę, więc to może być część właśnie tego. No ci chyba wodę nabierają. Tak, czyli widać, nabierają wody do cysterny, to jest w tej chwili złoty interes. Jak masz samochód cysternę, zjeżdżasz właśnie tutaj na wybrzeże, jest kilka takich miejsc, gdzie możesz za darmo zupełnie nalać wodę do cysterny, wypełnić cysternę, jedziesz do Caracas i w tej chwili za dostarczenie wody w Caracas do domów, bo wciąż w niektórych dzielnicach są kłopoty z wodą, za dostarczenie jednej cysterny kasują między 100 a 200 dolarów. Więc można niezłe pieniądze zarobić w ciągu dnia. Taki facet jest w stanie 3-4 razy obrócić. A co ciekawe, w Polsce mogło to być nawet dosyć mało opłacalne, dlatego że paliwo jest bardzo drogie, a te samochody żrą od cholery paliwa, ale tutaj paliwo za darmo, więc nie przejmujesz się, że pali 50 na setkę. Nie. Więc przyjechaliśmy do Churuata Piarima. To jest moim zdaniem najlepsza restauracja z rybami z mariscos w okolicach Caracas. Nie ma w Caracas równie dobrej restauracji. Przede wszystkim dlatego, że są zawsze bardzo świeże produkty. Dragan, właściciel tej restauracji, ma też własną łódź i wysyła swoich rybaków, których zatrudnia, przywożą mu i to co złowią, to potem on przyrządza. I przyrządza dobrze. Przyrządza bardzo dobrze. Taka ciekawostka, Dragan, jak samo imię wskazuje, Dragan Balić, jest Wenezuelczykiem, ale z chorwackiej rodziny. On tutaj już się urodził, ale jego ojciec, dziadek, zdaje się po obu stronach byli Chorwatami. Dragan Balić, a z kolei żona Dragana, Aserina, jest kobietą z Choroni, z takiej miejscowości na plaży, która znana jest chyba większości turystów, którzy odwiedzili Wenezuelę. A ich córka, moja przyjaciółka Iru Balić, zależy jak się to czyta, była mistrzynią Wenezueli w nurkowaniu bezdechowym. Sięga mi dotąd, taka jest troszeczkę przy kości, super sympatyczna, głośno się śmieje, wciąga powietrze w płuca i schodzi na 60 metrów głębokości ponad. Dragan mówił, że to jest najnowsza ich sałatka, nowość. To jest sałatka z polędwicy z espadona. Espadon to jest taka duża ryba z takim jakby mieczem z przodu, ale nie ryba miecz, nie pamiętam tej chwili jak po polsku espadon. Wyznaczyliśmy wyraźne granice, żeby nie doszło do wojen terytorialnych i zabieramy się do jedzenia. Ja na razie mogę powiedzieć, że kokada jest przepyszna, czyli ten napój z kokosa. A zaraz spróbuję sałatki. Ceviche, które właśnie wjechało na stół, też nie należy do małych. A to? No więc krewetki. Zapiekany z krewetkami, tu masz domowej roboty makaron, przez nich robiony, też z krewetkami, ziemniaki, takim sosem, smażone banany z sosem z krewetek i sałatka z truskawkami. I cae como postre. Tiramisu. No me digas que lo tienes. Okej. Zauważyłeś coś ciekawego. To jest takie dość typowe właśnie dla wenezuelskich produktów, które się ostatnio pojawiły i wiele świadczy o tej biurokracji w tym kraju. To zdanie tutaj. Permisología en trámite. Bo tak jak wszędzie na świecie, jak produkujesz coś, co jest do spożycia, do zjedzenia czy do wypicia, trzeba mieć jakiś tam certyfikat, zaświadczenie, to zgłosić w jakimś Ministerstwie Zdrowia. Ale tutaj tyle to czasu zajmuje, jest to tak skomplikowane, że właściwie umieszcza takie zdanie, czyli jesteśmy w trakcie załatwiania wszystkich formalności.
A z dowodami osobistymi? Z dowodami osobistymi to większość osób ma przeterminowane dowody osobiste. Już policja to przestała zwracać uwagę, ponieważ oni wiedzą, że właściwie to jest, ostatnio było nie do załatwienia. Ja ile razy chciałem przedłużyć, mój jest od 3 lat chyba nieważne, bo za każdym razem jak próbowałem sobie nowy wyrobić, to albo brakowało papieru, albo brakowało tego plastiku do laminowania, albo nie było systemu. To jest też taki jakby wyrażenie, klucz, które pozwala im wytłumaczyć, dlaczego coś nie działa, a ciągle coś nie działa. To zawsze mówią, no hay sistema, czyli nie ma systemu. Czy mogę na przykład idziesz do banku, chcesz wyłączyć, wybrać swoje własne pieniądze? No hay sistema. Idziesz zarezerwować bilet samolotowy? No hay sistema. Idziesz sobie załatwić? No hay sistema. Mimo tego, co powiedzieliśmy z Tomkiem, że chcemy zamówić tiramisu, to jednak nie damy rady. Zjedliśmy chyba razem z 6 dań, ja wypiłem 4 kokady z kokosa, Tomek wypił parę piw i to jest za dużo, moi drodzy, ale nie jadłem dawno lepszego jedzenia. Nie sądzę, żebyście byli w najbliższym czasie blisko tej miejscowości, jej nazwę podaję teraz na dole, ale gdybyście byli, to koniecznie musicie wpaść do Dragana i jego żony na jedzenie, bo jest przepyszne. Możesz powiedzieć, co robisz? Więc robię zdjęcie danych bankowych restauracji, żebyśmy mogli zapłacić za to, co zjedliśmy, żeby robić im przelew. Okej. Entendí todo. Claro. Przed nami klasyczny obrazek z Wenezueli, samochód bez świateł, który kierunkowskazem oznacza, że jedzie, żeby było go w ogóle w jakiś sposób widać. Klasyczek taki. A tak wygląda oświetlony. Bo żarówki są bardzo drogie, prawda? Mhm. Albo ich nie ma. Ciężko też dostać. Jedziemy teraz zawieźć naszą koleżankę, która też nie ma jednego światła działającego, do dzielnicy San Juan. San Juan. Po piwku szybciej trochę nie prowadzi. Nie ma światła, ale sypialnie jedzie szybko. Po co komu kierunkowskazy są takie nudne? Jedziemy z Ignaliny odwieźć jej samochód, bo parking pod jej budynkiem jest otwarty tylko do 21. Jeżeli go nie zostawi do tego czasu, to nie będzie miała gdzie zaparkować, a zostawianie samochodu w nocy na ulicy w Caracas to nie jest dobry pomysł, choćby ze względu na możliwą kradzież kół lub akumulatora. Akumulatory to towar deficytowy w Wenezueli. Importowany akumulator do samochodu Ignalin załatwialiśmy za $, po znajomości. Jeżeli chciałaby kupić wenezuelski, kolejka pod sklepem z akumulatorami zaczyna się jeszcze w nocy lub wieczorem dnia poprzedniego. Jak nie zwolnisz, to nie zjedziesz. No, ten zjazd jest dobry. Tutaj jest trochę mniej chyba bezpiecznie. Tak, to już możesz schować. Albo zamknąć okno. No, ona właśnie tu zaraz mieszka, niedaleko. Ale w jakimś edificio, nie? Nie edificio de Chavez, tylko no, budynek tak. zwykły. Teraz to jest prąd, jak tu przyjechałem i nie było prądu, to było zupełnie inaczej. Fajnie, klimatycznie. Gotham City. Ale to też niezłe, że zamykają, po prostu już nie możesz jechać dalej. Tak, do 21 może tylko na parking wjechać. Bo u mnie zamykają bramy na klucz, ale po prostu cię przyjeżdżasz, to otworzyć się ona. Mam tam wjechać za nim? Chyba tak. ¿Sí? Mira, aquí está un carro plateado que tengo en la derecha. Me van a parar aquí. Aquí donde estoy parada. Me van a pasar un día al lado derecho, ¿eh? Okej. Vale. Espérame ahí. Okej.
Dime. Apaga las luces y espérame aquí. ¿Tengo que apagar las luces? Hello. Hello. ¿Sí? Sí, ¿Mejor? sí, ¿Peligroso? sí. No, no tanto, pues. No tanto. Bueno, apúrate. Vale, voy a subir esto y va. Ok. Ok. Fuck the rules. Fuck the rules. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam do kolejnego, który prawdopodobnie pojawi się za tydzień. Popatrzmy razem na ciemne ulice Caracas. No me gustan carros así. Con gaz. Con gas, con lleno de donde estás. ¿Y si lo choca otro carro? Lo choca, dice. ¿Y eso que no te metiste por los dos caminos? Porque no me gusta de noche. Esa partecita ahí. La salida de la puentecito, eso. autopista está demasiado sin luz y demasiado solo de Es noche. horrible, es horrible. Prefiero pasar por ahí.